ten krajobraz po 40-paroletniej wojnie, jak to Kuroń powiedział, jest rzeczywiście przerażający i tak prawdę mówiąc, mało kto ma jasną koncepcję, jak wyjść z tego. Nie jestem ekonomistą, w związku z tym nie jestem w stanie powiedzieć nic rewelacyjnego w tej sprawie. Po prostu należę do tych obywateli, którzy mają poczucie, że jest nawet trochę gorzej niż się wydaje. I to trzeba od razu zresztą mówić o sytuacji gospodarczo-społecznej. Bo gdy w prasie dzisiejszej się czyta, że być może nie będzie z czego w ogóle wypłacić emerytur, a chodzi o grupę ludności, która nie ma żadnych rezerw, która jest na pograniczu głodu, a już większość tej grupy jest poniżej tej kreski, poniżej której to już jest nędza autentyczna. To jeżeli zjawia się taki problem, to znaczy, że jesteśmy rzeczywiście na dnie, a to nie jest przecież jedyny problem. Ja go wymieniam dlatego, że on w sposób wyjątkowo drastyczny pokazał dzisiejsza prasa pokazała przeraźliwą sytuację, która zresztą wynika w dużej mierze ze strukturalnych rozwiązań, które w tej dziedzinie są. Składki emerytalne były przez dziesięciolecia rabowane przez przez Skarb Państwa. W tych warunkach nic dziwnego, że kasy ZUS-u są puste, bo zostały obrabowane dosyć. A wtedy się powiada, no dobrze, być może one zostały obrabowane, ale budżet państwa nie rozporządza dziś też żadną rezerwą. Ponieważ takich dzieci można wymieniać dużo, a rząd zdaje się chyba słusznie jest zdecydowany, że już martwego pieniądza więcej drukować nie będzie, no to odpowiedzią na to mogą być sytuacje szokujące po prostu. Ktoś, kto ma poczucie wisielczego dowcipu, powiedział, że może w takim razie zamiast nowej ustawy o emeryturach, jeżeli nas to nie stać, niech Sejm uchwali jakąś humanitarną ustawę o eutanazji. To przynajmniej da coś tym warstwom, które są w najgorszej sytuacji. No ale jeżeli rodzą się tego rodzaju wisielcze dowcipy, to znaczy, że jest gorzej niż niejednokrotnie się wydaje.